Cześć, to ja Justa. Witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje i jesteśmy w drugiej części naszych refleksji na temat tego, jak tworzyć swoje prace. Ostatnio zastanawiałam się nad fenomenem inspiracji, skąd możemy je czerpać. I dzisiaj znowu troszeczkę powrócę, ale teraz będzie mowa o adaptacjach. Adaptacje to oczywiście ciekawy temat na inspirację. Przypominam, że jest to takie coś, taka forma, że jak na przykład mamy baśń o Kopciuszku w formie książkowej, to możemy ją przenieść na ekrany i to będzie nasza wizja historii Kopciuszka na podstawie klasyki literatury. I tutaj w tym przypadku Kopciuszka opowiem Wam dzisiaj o bardzo fajnej, aczkolwiek pamiętam jak trochę przez mgłę, adaptacji baśni Kopciuszek, totalnie nie zgadzającej się z tą wersją baśni, którą znamy ze studia Walta Disneya i innych popularnych, powiedzmy, wersji. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że była oczywiście zła macocha, miała dwoje córki, plus trzecia to była córka z małżeństwa, ale nie jej córka oczywiście, tylko córka jej męża, który wcześniej miał żonę, ona zmarła, no dlatego macocha, tak? I oczywiście w tej wersji pojawia się kwestia księcia, zaproszenia na bal. Zabawa balowa nie jest jedna, tylko są 3 bale. No i wyobraźcie sobie, że Kopciuszek wcale ku swojej rozpaczy nie ma ani zwierzątek, które uszyją jej, powiedzmy, ciuszki, a potem złe siostry te ciuszki rozniosą w drobny pył. Nie ma też wróżki chrzestnej, która czaruje i ona ma potem, wiecie, karocy z dyni i tak dalej. I oczywiście piękną sukienkę błękitną, pantofelki szklane. Ale zarozpaczona Kopciuszek, widząc jak jej siostry szykują się na bal i macocha, dumna, oczywiście Kopciuszek nie może iść, nie ma sukienki w ogóle, idzie na grób matki. Tam rośnie wokół tego grobu taka dziwna roślina, takie ni wierzba płacząca, ani jakieś latorośle, winogrono, cokolwiek to jest, nieważne, jakaś zaczarowana roślina. No i ta roślina, która oplata grób matki, po prostu daje tej Kopciuszek ciuszki na bal. Są 3 bale, za każdym razem Kopciuszek daje nogę, bo oczywiście zbliża się 12, bo oczywiście siostry zaraz wrócą do domu. I potem teoretycznie jest podobnie jak w klasycznej u Disneya, że po prostu gubi pantofelek i jakoś potem dochodzą do wniosku, że to jednak była Kopciuszek. I żyli długo i szczęśliwie. Książę oczywiście trafia na tą piękną dziewczynę, blondynkę. Akurat w tej adaptacji Kopciuszek była blondynką, tak jak u Disneya. Ale nie pasowało mi w tej wersji, tej historii ten grób i ta roślina. Teoretycznie była zasada taka zachowana troszeczkę jak mamy w literaturze opisane, że w bajce taki badacz Prop, nazwisko Rosjanin, miał taką właśnie pracę, gdzie opisywał, że postacie z bajek mają swoje określone funkcje i przedmioty mają funkcje swoje określone. Wszystko wydawało się, że jest ok. Mamy zaczarowany grób, o dziwo. Mamy Kopciuszka, która w końcu jest szczęśliwa. Cinderella chyba się nazywała po wersji disneyowskiej Kopciuszek się w wersji disneyowskiej tak nazywał. Ale strasznie nie pasowała mi w tej historii ten grób. No on mi tak nie pasował do tego Kopciuszka właśnie z adaptacji Disneya. Może dlatego, że właśnie kiedy zetknęłam się dawno temu z tą historią, nie rozumiałam, na czym polega adaptacja. Że to wcale nie musi być tak, jak opisano w książce, a mało tego, potem z biegiem lat, jak zaczęłam się bardziej tym interesować, to się dowiedziałam, że Disney wcale nie był wierny oryginałom.
wiecie, fajny przykład jest małej syrenki. Mała syrenka ginie w oryginale. Rzuca się do morza i zamienia się w morską pianę, byle jej ukochany nie musiał cierpieć. Wcale jej się nie udaje przechytrzyć złą wiedźmę. Kopciuszek, no to się krwawo kończy, bo siostra i matka zostają po prostu potem zaproszone na bal do Kopciuszka i tam zdarzają się im straszne rzeczy. Oczywiście taka baśń jak Czerwony Kapturek, to jest w ogóle też ciekawa sprawa, że to jest inspirowane tym, że grasował wilk. Był bardzo niebezpieczny dla otoczenia, bo lubował się w zabijaniu ludzi. No i ponoć ten wilk zaatakował jakąś, jeśli dobrze kojarzę, służącą, która była ubrana na czerwono, no i była inspiracja. No i pewna arystokratka polska potem dostała zabitego tego wilka, a ten wilk był taki wielki, że na jej trofeum to ludzie mówili, że to jest wilkołak. Ta arystokratka pochodząca z Polski to mogła być jedna z monarszych postaci. Teraz ja sobie nie przypomnę, jakim ona była, ale taki był rodowód baśni o Czerwonym Kapturku. Czyli patrzcie, z wydarzeń autentycznych w pewnym sensie zrobiono wersję książkową, taką bardziej optymistyczną, że wilka zdołano się pozbyć. Zatem adaptacje to jest kolejna taka nasza podpowiedź, jak możemy radzić sobie, jeśli chodzi o tworzenie. I tyle w tym odcinku ode mnie. Spotykamy się w kolejnej części tych moich refleksji. To na razie, pa. Możecie wspierać mnie na Patronite, przypominam.